Przez dekady badacze z różnych dziedzin nauki przyjmowali za pewnik ideę dominującego samca. Określenie samiec alfa powstało w połowie XX wieku i od razu trafiło do powszechnego użytku. Najpierw zostało zastosowane do wilków w książce amerykańskiego biologa Davida Mecka. Niecałe 30 lat później naukowiec sprostował na podstawie swoich dalszych badań, że tak naprawdę wilki funkcjonują bardziej jak ludzka rodzina, z rodzicami opiekującymi się swoim potomstwem i dbającymi o wspólne bezpieczeństwo. Idea alfy zadomowiła się w naszym myśleniu jednak na tyle, że nadal większość ludzi w zwierzęcych społecznościach doszukuje się zawsze dominującego samca. Taki model oczywiście istnieje, ale nie jest wcale aż tak powszechny, a jeszcze rzadziej jest jedynym systemem, który sprawdza się dla danego gatunku. Dziś przybliżymy Wam temat zwierząt, u których domyślnym sposobem organizacji w stadzie jest matriarchat. Społeczności matriarchalne to takie, w których to samice mają wyższy status i pozycję w hierarchii. Wbrew pozorom to całkiem powszechny system w świecie zwierząt. Wykorzystują go chociażby dobrze Wam znane surykatki. Grupa tych sympatycznych zwierząt może liczyć od 5 do 30 osobników. Surykatki w stadzie przyjmują różne role, o czym wspominaliśmy już w jednym z naszych poprzednich filmów. Najważniejsza jednak jest dominująca samica. Nazwijmy ją królową. Królowa surykatek przewodzi stadu, decydując o działaniach swojej grupy oraz dba o kwestie bezpieczeństwa i utrzymanie tej hierarchii. Zwykle jest jedyną rozmnażającą się samicą. Nawet 80% młodych surykatek jest dziećmi królowej. Jeśli któraś z samic o niższej pozycji jest w ciąży bądź urodzi młode, tylko od królowej zależy, czy pozwoli zatrzymać to potomstwo. Taka nieposłuszna samica może zostać wygnana, tymczasowo lub na stałe, a jej młode pozbawione pożywienia lub nawet zabite. Może być to dla nas wstrząsające, ale musimy pamiętać, że świat zwierząt rządzi się swoimi prawami. Afrykańskie sawanny i pustynie to nie rajski ogród. Wszystkie zasoby są ograniczone, a konieczność wykarmienia dodatkowych młodych mogłaby spowodować, że inne surykatki na tym ucierpią. Zdarza się, że królowa przymyka oko na potomstwo innych samic. Może to wynikać z pokrewieństwa, przetrwanie jej siostrzeńców czy wnuków oznacza przetrwanie także jej własnych genów. Inna teoria mówi o tym, że pozwalając samicy pozostać w stadzie wraz z młodymi, królowa zyskuje dodatkową parę łapek do pomocy, czy to w zdobywaniu pokarmu, czy opiece nad swoimi własnymi dziećmi. Niedaleko surykatek mieszkają słonie. Największe zwierzęta lądowe tworzą zarazem jedne z najbardziej złożonych społeczności na świecie i u nich również prym wiodą samice. Organizację w słoniowym stadzie można podzielić na kilka poziomów. Fundamentem jest dorosła samica wraz z jej niesamodzielnym potomstwem. Słoniątka nie odstępują mamy na krok przez kilka lat, ale nawet po tym czasie, kiedy już urodzi się młodsze rodzeństwo, pozostają w jej pobliżu. Spokrewnione ze sobą samice, siostry, córki, kuzynki, trzymają się razem. Towarzyszy im ich potomstwo i na czele takiej grupy rodzinnej stoi matriarcha. Doświadczona, najczęściej najstarsza samica. To ona decyduje na przykład o przemieszczaniu się w poszukiwaniu wody czy pożywienia. Często już się nie rozmnaża, ale utrzymuje swoją pozycję w grupie jako jej liderka. Inne samice polegają na jej wiedzy i doskonałej słoniowej pamięci. Dwie lub więcej takich rodzin, które łączą przyjacielskie relacje lub dalsze pokrewieństwo, grupują się w większe stada. Spotykają się ze sobą regularnie i wspólnie wędrują. To też bardzo wygodna sieć nianiek dla cieląt. Ważną rolą stada jest umożliwienie młodym osobnikom eksplorowania i uczenia się przez wspólną zabawę. Do tych stad przyłączać mogą się również samce. Na co dzień wędrują samotnie lub w kawalerskich grupach. W tych słoniowych zgromadzeniach szukają partnerek do rozmnażania. Poszczególne stada słoni grupują się jeszcze w klany. Należą do niego rodziny, które dzielą ten sam teren w porze suchej.
Korzystają z tych samych obszarów żerowania w czasie, gdy zasoby są ograniczone. Do klanu może należeć nawet aż kilkaset słoni. Podobnie jak my, żyją w grupach, które się rozszczepiają, zmieniają swój skład po to, żeby wkrótce znów spotkać się razem. To, co robią, wydaje się dla nas naturalne. Też na co dzień zwykle nie widujemy dalszych członków rodziny czy dawnych przyjaciół, ale spotykamy się z nimi regularnie. Wiele z najbardziej zaawansowanych społeczności zwierzęcych funkcjonuje właśnie w ten sposób. Oprócz słoni oraz nas, ludzi, podobny model obrały niektóre walenie, tak zwane zębowce. I tu również spotkamy matriarchat. Wyraźne przywództwo samic obserwujemy na przykład u kaszalotów, największych spośród zębowców. Dzisiaj skupimy się jednak na innym gatunku – orce oceanicznej. Mało morskich ssaków jest tak rozpoznawalnych jak orka, więc nikomu nie trzeba jej przedstawiać. Dzięki swojej rzeszy fanów, również wśród naukowców, jest to dość dobrze zbadany gatunek. Orki, podobnie jak słonie, żyją w grupach rodzinnych. Zwykle łączą one od 2 do 4 pokoleń i mogą liczyć od kilku do kilkudziesięciu osobników. Orki w jednej grupie spokrewnione są ze strony matki. To znaczy, że stado składa się zwykle z babci, jej potomstwa, wnucząt, a nawet prawnuków. Najstarsza samica może dowodzić nie tylko swojej najbliższej rodzinie, ale i dalej spokrewnioną grupą, z którymi również luźno się łączy. Rola babci, przewodniczki, jest kluczowa. Orki są jednym z nielicznych gatunków, u których występuje menopauza. Samice żyją nawet kilkadziesiąt lat po utracie zdolności do rozmnażania. Pomimo, że same nie wydają na świat potomstwa, znacząco zwiększają szanse na przeżycie swoich młodszych krewnych, właśnie poprzez dysponowanie niezrównaną wiedzą, ale nie tylko. Nie muszą już przeznaczać energii na wychowywanie własnego potomstwa, więc mogą skupić się na pomocy swoim córkom w wychowaniu ich dzieci. Coś Wam to przypomina? U słoni samce wędrują samotnie. Oddzielają się od rodziny, kiedy osiągną dojrzałość i funkcjonują niezależnie, w pojedynkę lub z innymi kawalerami. U orek wygląda to trochę inaczej, bo samce zwykle przez całe życie pozostają ze swoją matką, a partnerek do rozmnażania szukają przy okazji spotkań z innymi stadami. W tropikalnym lesie Madagaskaru także spotkamy prawdziwie silne samice. Lemurokształtne to grupa ssaków z najszerzej rozpowszechnioną dominacją samic. Samice są najwyżej w hierarchii pod każdym względem, także jeśli chodzi o kolejność spożywania posiłków. Potrzebują one większej ilości pokarmu niż samce, ponieważ ciąża, karmienie i opieka nad potomstwem jest u lemurów bardzo kosztowna energetycznie. Dominacja w grupie jest w stanie zapewnić im te odpowiednie zasoby. O swojej pozycji samice przypominają agresją, szarżowaniem, gonieniem czy podgryzaniem. Podczas wizyty w naszym zoo możecie przyjrzeć się dynamice warii czarno-białych. Obecnie mieszka ich 5: samica Sakina, samiec Taniona oraz 3 młodych samców. Jeśli spędzicie z lemurami trochę czasu, na pewno zauważycie, że Sakina jest prawdziwą głową rodziny. Chłopcy, zarówno partner, jak i jej synowie, są jej podporządkowani. Ale przywództwo to nie tylko korzyści. Na Sakinie spoczywa wielka odpowiedzialność. To ona ocenia bezpieczeństwo, chociażby podczas wyjść na letni wybieg. Oczywiście w zoo nic im nie grozi, ale w naturze sprawdzenie, czy w okolicy nie czają się drapieżniki, mogłoby okazać się kluczowe dla przetrwania całej rodziny. Zauważcie, że u każdego z przywołanych gatunków samice wcale nie są wyraźnie większe ani silniejsze od samców. Śmiało możemy więc powiedzieć, że ich prawdziwa siła tkwi gdzie indziej, w intelekcie, życiowym doświadczeniu i zaufaniu młodszych pokoleń. Mam nadzieję, że te kilka przykładów wzbudziło Waszą ciekawość na tematy zwierzęcych społeczności. Jeśli znacie inne gatunki, u których występuje matriarchat, koniecznie dajcie znać w komentarzu pod filmem. A tymczasem do zobaczenia za miesiąc.